I teraz powiem, no, w tym portretach rodzinnych że tak powiem, o rodzinie najbliższej. To znaczy, że można powiedzieć, że wszystko, co zawdzięczam w czasach emigracji, chociaż znałem już ją wcześniej, to zawdzięczam Irenie, mojej żonie, która jest profesorem ekonomii w Paryżu. Jest taki Paris School of Economics, paryska szkoła ekonomii. Nazwa została oczywiście na wzór London School of Economics, LSE, została otworzona, ale jest tam grono najwybitniejszych ekonomistów francuskich. Ale razem, wszystko co robiłem, ja to robiliśmy razem. To znaczy, że Nexu by nie było, gdyby nie Irena. Robiliśmy to razem. No ona zawsze jest takim człowiekiem cienia, który nie lubi światła. Jest raczej człowiekiem research, badacza, który w domu, czy w bibliotece, czy w instytucie pracuje i unika raczej świateł. I również w tych naszych polskich działalnościach, to znaczy zarówno wtedy, kiedy chodziło o Nex, jak i o tę działalność informacyjną, kiedy godzinami spisywaliśmy to, co nam dyktowano przez, prawda, czy przez telefon, czy w kontaktach z różnymi ludźmi przyjezdnymi, to Irena, że tak powiem, odgrywała niezwykle istotną rolę, a nie mówiąc o tym, że dla mnie osobiście, prawda, to znaczy, że wyjeżdżałem z Polski kompletnie jako samotny człowiek, prawda, więc jej przyjazd to było dla mnie wielka rzecz. No i poza tym mam z pierwszego małżeństwa, prawda, w Anglii mam córkę i 3 wnuczki. No i z małżeństwa z Isią, z Ireną Grosfeld, posługuje się panieńskim nazwiskiem. Zresztą kobiety w mojej rodzinie, taka jest tradycja, przynajmniej od 2 pokoleń pozostają przy swoim nazwisku. To mamy syna Piotra, który jest dziennikarzem Le Monde'u, jest, no jak mam mówić o dzieciach, świetnym dziennikarzem, jest korespondentem, przedtem pisał o Rosji, o Ukrainie, o Polsce też trochę, ale głównie o świecie postsowieckim. Teraz jest w Izraelu razem z żoną, która była jego współpracownicą w Moskwie, bo on spędził parę lat spędził w Moskwie, o czym już mówiłem, i jego żona Rosjanka, która świetnie zna francuski zresztą, i ich syn Daniel, prawda, który mówi, na razie mówi po francusku i po rosyjsku i zaczyna po angielsku, bo chodzi do przedszkola angielskiego. Mam nadzieję, że też będzie znał polski. To jest problem, który mam rodzinny, prawda, to znaczy, że mam dzieci, można powiedzieć, z 3 małżeństw i w każdym małżeństwie mówią w innym języku. No ale to będzie problem, jak przezwyciężyć problem wieży Babel, to mam jeszcze przed sobą. Ale w każdym razie to jest zarysowany taki świat ludzki, można powiedzieć, czasów emigracji i czasów dzisiejszych, prawda, postemigracyjnych.